Zaledwie chwilę po teście JQ8, do którego link możecie znaleźć oczywiście w komentarzu, na mój warsztat trafiła Omoda 9, oczywiście w wersji SHS, w bardzo podobnej konfiguracji kolorystycznej. Wykończona opcjonalnym matowym lakierem Universe Grey z czarnym wnętrzem i w odmianie wyposażenia Exclusive. Choć oba modele wywodzą się z tego samego koncernu i dzielą podobne podzespoły z tym samym układem napędowym, Omoda 9 reprezentuje odmienny, bardziej usportowiony i dynamiczny styl. Jest samochodem nieco mniejszym i zwartym, zachowującym przy tym rewelacyjne osiągi napędu hybrydowego typu plug-in. Gdyby połączyć najlepsze cechy obu tych aut, czyli funkcjonalną ergonomię Omody 9 i bardziej obszerny bagażnik JQ8, otrzymalibyśmy chińskiego SUV-a wręcz bezbłędnego, ale póki co mamy dwa z obszarem do poprawek. A jakich? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć. Ja jestem Kamil Rogala i zapraszam Was na mój test Omody 9. Przyznam szczerze, że gdy zobaczyłem Omodę 9 w akurat takiej konfiguracji, czyli też z matowym, szarym lakierem, byłem odrobinę rozczarowany, bo znowu to samo bardzo trudny w utrzymaniu czystości lakier, ale nie ukrywajmy, auto w takiej kolorystyce wygląda naprawdę świetnie. Teraz do oferty wskoczyła jeszcze wersja Exclusive Black, która jest cała czarna. No ja nie jestem fanem całościowo czarnej konfiguracji, ale cóż, pewnie ktoś na to się skusi. No ale dobra, zaglądamy do bagażnika, a tutaj no pojemność jest mniejsza niż w JQ8, bo pojemność kufra według normy VDA 211 mierzona do wysokości rolety to 471 litrów. Jeśli wykorzystamy przestrzeń do samego dachu, czyli norma VDA 215, wartość ta rośnie do 660 litrów. Po złożeniu oparć kanapy uzyskujemy maksymalnie 1783 litry. I od razu w oczy rzuca się to, że tu jest mniej praktycznych dodatków w porównaniu do JQ8. Nie ma m.in. gniazda zasilającego, co może być trochę uciążliwe, jeżeli ktoś chce wozić na przykład lodówkę turystyczną w bagażniku. Ja przynajmniej takiego gniazda nie znalazłem. A tutaj pod podłogą mamy jeszcze elementy układu zasilającego, twarda podłoga, a kanapę składamy z poziomu, no cóż, kabiny. Niestety nie mamy żadnych cięgien do złożenia oparć kanapy z poziomu bagażnika. Trochę szkoda, mam wrażenie, że Omoda troszeczkę poskąpiła praktycznych dodatków w bagażniku. Co dziwne, bo w kabinie tych dodatków nie brakuje. Są, tak jak już wspomniałem, m.in. pokrętła. Tak, w chińskim aucie pokrętła do regulacji klimatyzacji. Coś niebywałego wręcz. Jeszcze rzut oka na profil auta. No tak, tu jest dużo bardziej dynamiczna sylwetka. Czy ładniejsza? Chyba tak, no ale to też kwestia gustu. No tak, tutaj mamy ładne LEDowe światła, fajnie to wygląda jeszcze po zmroku. Naprawdę mamy spory spektakl, jeżeli chodzi o włączanie i wyłączanie świateł. Normalnie niemal jak w Audi, ale no tak, złączaj sufix pod klapkami, dość praktyczne i w sumie wygodne rozwiązanie, chociaż te klapki są troszeczkę rachityczne, mam wrażenie, że mogłyby pod większym naciskiem po prostu odpaść. No ale dobra, wsiadamy, zajmujemy miejsce, zamykamy drzwi. No tak, po odsunięciu odrobinę fotela do tyłu, ja mam 173 cm wzrostu, z tyłu jest miejsca mnóstwo. Moim zdaniem wystarczająco, choć chyba nieco mniej niż w JQ8. A jeżeli maksymalnie fotel pasażera przesuniemy do przodu, co możemy zrobić za pomocą właśnie takiego dedykowanego panelu, coś tam strzela, nie wiem, to miejsca, jak widzicie, jest po prostu od groma. Siedzimy z nogą na nogę i naprawdę nikt tutaj raczej narzekał nie będzie. No tak, tutaj możemy sobie regulować kąt oparcia kanapy, ale co ciekawe, ten dolny przycisk jest nieaktywny. O, tak, żeby wyglądało trochę ładniej. Zakres regulacji jest
no niewielki, mogli się troszeczkę bardziej postarać, żeby te oparcie można było wyregulować trochę bardziej pionowo. Są dodatkowe nawiewy, tutaj też środkowa strefa, regulacja podgrzewania, nie ma wentylacji niestety na tylnej kanapie, a tutaj pod taką klapką dodatkowe 2 porty USB, z czego jeden USB-C. Podłokietnik szeroki, komfortowy, bez piano black, co jest moim zdaniem ogromną zaletą. No tak, ogromne okno dachowe, dodatkowe źródło światełka, głośniczki, haczyki. No jest tutaj naprawdę wszystko pod dostatkiem. Miejsca nad głową, no tutaj chyba nie ma najmniejszych problemów w moim przypadku, ale jak ktoś by tutaj siadł o wzroście 190 cm wzrostu, chyba też dałby sobie radę. Nagłośnienie Sony, a spasowanie, no tutaj jest troszeczkę piano black, a tu jest guzik do otwierania, chociaż to jest moim zdaniem wygodniejszy sposób. Trochę przerost formy nad treścią. Jak słyszycie albo nie słyszycie, nic tutaj specjalnie nie trzeszczy. Tutaj jest w miarę miękko, tu jest przyjemnie. Tu jest jeszcze sporo gąbki na podłokietniku. Spasowanie naprawdę 5 z plusem. To tyle z kanapy. Czas zająć miejsce na fotelu kierowcy. No i oczywiście znowu wysuwane klamki. No tak, czy ja jestem tego fanem? Raczej nie, chociaż może ładnie to wygląda, ale nie wiem jak to będzie się zachowywało zimą. Jak widzicie, miejsca na kanapie z tyłu jest naprawdę mnóstwo, na plus oczywiście jeszcze płaska podłoga. No tutaj nie ma powodów do narzekania. Zamykamy drzwi i tutaj mała ciekawostka, mamy 2 rączki na boczku drzwi. Ten panel do regulacji fotela pasażera, dość ciekawa sprawa, jeżeli pasażer przyśnie, to możemy mu, nie budząc go, na przykład rozłożyć fotel do pozycji półleżącej. No i przechodzimy do systemu, chociaż tutaj za dużo nowości nie zobaczycie. Tutaj mamy w zasadzie to samo, co w innych modelach tej rodziny, czyli Chery Tiggo 9, no i oczywiście JQ8. Na panelu górnym po ściągnięciu, jak w smartfonie, możemy sobie wyregulować podstawowe rzeczy. Panel klimatyzacji jest dość obszerny i możemy sobie tutaj naprawdę sporo rzeczy włączać, wyłączać. Na tylnej kanapie fakt jest wentylacja, moja pomyłka, wcześniej o tym nie wspomniałem. Wentylacja i podgrzewanie jest oczywiście również z przodu. No tutaj wszystko wygląda tak, jak w każdym modelu z tej serii. Nie ma żadnych nowości, podobnie w ustawieniach napędu hybrydowego. Tutaj też mamy różne tryby rekuperacji, odzyskiwania energii i tak dalej. Można się w tym naprawdę łatwo połapać. Na plus właśnie pokrętła. Możemy sobie regulować temperaturę, tryby jazdy i w zasadzie tyle. Troszkę szkoda, że nie ma tutaj pokrętów, jak na przykład w Skodzie, że po przyciśnięciu mamy inne funkcje do sterowania, ale i tak duży plus. Jest ładowarka indukcyjna, błyszcząca roletka, ładnie wyglądająca, ale zbiera naprawdę sporo odcisków palców. Tutaj pod dodatkową klapką mamy mały schowek. Uchwyty na kubki możemy zdemontować, aby uzyskać troszeczkę więcej miejsca. Mamy oczywiście wentylowany schowek w podłokietniku, dość obszerny, ale cały plastikowy, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Tu mamy dodatkowy schowek i półeczkę, też bez wyłożenia gumowym materiałem, też może troszeczkę hałasować podczas jazdy na zakrętach, ale tutaj już zobaczcie, wszystko wyłożone mięciutkim i wyciszającym materiałem. No tak, tutaj mamy szeroki ekran, a przed oczami kierowcy oczywiście wirtualne zegary, które niespecjalnie możemy konfigurować, tylko kilka opcji do wyboru. No trudno, tutaj sporo piano blacka, tutaj jeszcze panel do sterowania lusterkami i światłami. Tu duży fragment piano black do sterowania, również panel do sterowania fotelami z pamięcią, jakość wykończenia i materiałów naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie. Również spasowanie nie budzi zastrzeżeń. Jakieś tam cichutkie trzaski, no ale nie jest to chyba aż tak dokuczliwe. No może tutaj troszeczkę bardziej. Ale w sumie podobne dźwięki wydają auta, które kosztują 2-3 razy więcej, więc cóż.
Na plus oczywiście przełączniki do regulacji rolety i otwierania okna. Nie musimy robić tego z poziomu ekranu, ale możemy. No i tutaj fajna sprawa, doceniam, że mamy podwójny daszek słoneczny. To też nie jest takie oczywiste i pojawia się dość rzadko, mam wrażenie. A szkoda, bo to bardzo fajne rozwiązanie. No to tyle z wnętrza. Czas zajrzeć pod maskę. A pod maską w zasadzie to samo co w Jake'u 8, z tą różnicą, że tutaj według producenta moc maksymalna to aż 537 koni mechanicznych. To ciekawe, bo w Jake'u 8 mieliśmy 428 koni mechanicznych, a przecież to jest dokładnie ten sam układ napędowy. Potem postaram się wyjaśnić, czemu jest taka spora rozbieżność między mocą obu modeli, a tymczasem jeszcze tak gwoli przypomnienia. Mamy tutaj układ hybrydowy typu plug-in o nazwie Super Hybrid System o mocy właśnie 537 koni mechanicznych, złożony z kilku silników, ale o tym opowiem Wam już podczas jazdy testowej, na którą już Was zapraszam. Najpierw oczywiście zrobimy 10 km po mieście. No i witam Was z powrotem za kierownicy Omody 9 SHS, czyli z układem hybrydowym typu plug-in o mocy maksymalnej 537 koni mechanicznych. Tak, z tą mocą to jest bardzo różnie i można o tym bardzo długo rozmawiać, a ja postaram się to zrobić w skrócie, ale później. Tymczasem wrócimy sobie jeszcze do opisu wyglądu, podczas gdy będziemy robić 10 km po mieście i potem sprawdzimy sobie zużycie paliwa. No już tak kilka razy wspominałem o Jake'u 8, bo w sumie te dwa modele stoją nawet bardzo często w salonach naprzeciwko siebie, więc ciężko ich nie porównywać. Podobne ceny, podobne w zasadzie gabaryty, takie same układy napędowe, więc i przy opisie wyglądu również będę się odnosił do Jake'u 8. Wizualnie Omoda 9 moim zdaniem prezentuje się znacznie smuklej, spójniej i bardziej agresywnie niż jej właśnie wyrosły z tej samej ramy technologicznej brat Jake'u 8. Różnica tkwi w gabarytach i uformowaniu karoserii. Omoda jest samochodem odczuwalnie bardziej zwartym. Jej długość wynosi dokładnie 4775 mm. Szerokość z lusterkami sięga 1920 mm, a wysokość to 1671 mm. Rozstaw osi zatrzymał się na wartości 2800 mm, czyli jest taki sam. Prześwit to 210 mm, czyli raczej bez szaleństw, chociaż gdzieś po jakiejś polnej drodze bez żadnych problemów na pewno sobie przejedziemy. Jeśli chodzi o tą konfigurację, tutaj mamy wspomniany już naprawdę ładnie wyglądający opcjonalny lakier matowy Universe Grey, który wymaga dopłaty 5000 zł. Jest przeznaczony tylko dla wersji właśnie Exclusive. Jak sama nazwa wskazuje, Exclusive Black jest tylko czarny. I znowu ten czarny jest dostępny tylko dla tej specjalnej wersji. Jeszcze z tym naprawdę ładnym lakierem świetnie współgrają seryjne dla tej wersji 20-calowe obręcze kół z oponami 245/50 R20 oczywiście. Przód zdobi bezramkowa atrapa chłodnicy, w którą wkomponowano adaptacyjne reflektory LED z rozbudowanymi sygnaturami do jazdy dziennej i powitalną animacją świetną, którą możemy sobie wybrać w menu. Szkoda trochę, że nie nagrałem, jak to wszystko wygląda po zmroku, bo naprawdę wygląda to świetnie i ta animacja trwa kilka długich sekund. Tam wszystko lata w tej bardzo fajnie to wygląda. Z profilu wzrok przykuwają elektrycznie chowane klamki, o których już wspominałem, lakierowane oczywiście w kolorze nadwozia, a z tyłu znowu kolejna taśma świetna LED na całą szerokość, która też sobie tam ładnie tańczy podczas uruchamiania, podczas otwierania i zamykania auta. Bardzo fajny dodatek, jeżeli ktoś zwraca na takie rzeczy uwagę, to na pewno to mu się bardzo spodoba. Wnętrze wersji Exclusive to pokaz możliwości chińskich projektantów w dziedzinie ergonomii i doboru materiałów, czyli
jako tako. No dobra, może trochę przesadzam, bo ta ergonomia w tym modelu jest trochę lepsza niż w Jake'u 8. Jakość materiałów naprawdę bardzo zbliżona i moim zdaniem przewyższa wiele modeli z segmentu premium, ale nie będę wsadzał kija w mrowisko, bo to bardzo śliski temat. Tu jest naprawdę nieźle i moim zdaniem ciężko się w zasadzie do czegokolwiek przyczepić, o ile w Jake'u 8 miałem jakieś problemy z hałasującym czymś w słupku B po stronie kierowcy. Tak, tutaj nie było żadnych niepokojących dźwięków podczas jazdy, również po nierównościach, więc spasowanie było bardzo, bardzo dobre. Największym atutem kabiny Mody 9 okazała się jednak przemyślana konsola środkowa. Zamiast przenosić absolutnie wszystkie funkcje na wielki ekran, projektanci postawili... No właśnie, tutaj trochę mi zaczyna szaleć cały układ wykrywania nieuwagi kierowcy. No widać, nie lubił się z kamerką, którą miałem na głowie. Przepraszam bardzo, to się chyba już nie powtórzy. No ale wracając do naszego tematu, projektanci postanowili zachować fizyczne pokrętła i kilka przycisków wkomponowanych w te pokrętła. Naprawdę dużo wygodniej się tym steruje, chociażby regulacja temperatury, po prostu wystarczy przekręcić pokrętło. Taka filozofia, zamiast gmerać gdzieś po ekranie, przechodzi przez menu i tak dalej, i tak dalej. Trochę szkoda, że projektanci nie rozwinęli tego pomysłu i nie dodali albo kilku dodatkowych przycisków, albo po prostu zmiennych opcji tych pokręteł, no ale dobra. Mam nadzieję, że Chińczycy słuchają swoich klientów i to poprawią przy okazji jakiegoś liftingu czy w innym, nowszym modelu. Liczę na to, bo naprawdę w kilku kwestiach zaskoczyli pozytywnie. W każdym razie. No ale co jeszcze? Przednie fotele oferują elektryczną regulację w 8 kierunkach, 4-kierunkową regulację podparcia lędźwiowego, funkcję pamięci ustawień, wszechstronny masaż oraz wielostopniowe podgrzewanie i wentylację. Dodatkowo zagłówek fotela kierowca otrzymał wbudowane, dedykowane głośniki, będące elementem naprawdę niezłego 14-głośnikowego systemu audio marki Sony z subwooferem w bagażniku. Pasażerowie drugiego rzędu również podróżują w sporym luksusie, bo tylna kanapa posiada elektrycznie regulowane pochylenie oparcia, co już widzieliście, pod niedużym kątem, ale zawsze, a jej skrajne siedzska są podgrzewane i wentylowane. Tak, kolejny raz poprawiam się, wcześniej mówiłem, że jest podgrzewanie i nie ma wentylacji, jest też wentylacja. Centrum gromadzenia tworzą dwa połączone ekrany o przekątnej 12,3 cala, wspierane przez wyświetlacz przezierny AR HUD oraz ładowarkę indukcyjną z aktywnym chłodzeniem, chociaż to tak średnio działało. Moim zdaniem to chłodzenie to tak troszeczkę pic na wodę, bo czasami bardziej telefon się grzał niż ładował, no ale to też może kwestia telefonu, różnie z tym może być. Różnie bywa również z mocą deklarowaną przez producentów, jeżeli chodzi o układy napędowe typu plug-in. No, wokół tego tematu już narosło sporo legend i wielu zarzuca chińskim producentom, no cóż, trochę ściemnianie, jeżeli chodzi o te moce układów hybrydowych typu plug-in. No bo skąd bierze się potężna różnica między 428 końmi mechanicznymi w Jake'u 8 a aż 537 końmi mechanicznymi w Modzie 9, skoro pod spodem pracuje dokładnie ten sam sprzęt, czyli układ Super Hybrid System z silnikiem 1.5T GDI. No właśnie, odpowiedź tkwi w oprogramowaniu, pozycjonowaniu modeli i rynkowej metodologii obliczania osiągów, a przynajmniej tak mi się wydaje. W hybrydach plug-in moc systemowa to nie proste matematyczne sumowanie jednostek, ale maksymalna wydajność baterii w danej sekundzie. A Moda 9 ma zdecydowanie bardziej sportowy charakter, więc elektronika pozwala tu na mocniejszy, krótkotrwały strzał prądu z 3 silników elektrycznych, a dział marketingu z dumą wpisał do katalogu absolutną moc szczytową, czyli tzw. peak power. Z kolei luksusowo i kanapowo zorientowane Jake'u 8 zestrojono odczuwalnie łagodniej, podając w papierach bardziej zachowawczą ciągłą wartość, choć mechaniczne organy obu tych aut są całkowicie identyczne. Poza tym już nawet pod
filmem z JQ8 pojawiały się komentarze, że najmocniejszy ten samochód, czyli ma najwięcej mocy, zaskakująco nie w trybie sport, ale w trybach off-roadowych. Nie wiem, nie sprawdziłem tego, nie sprawdziłem również tego w Omodzie 9. Przydałoby się nawet z tym autem chyba pojechać na hamowie, chociaż nie wiem, czy potem już dostałbym jakiekolwiek auto z tej rodziny, więc darowałem sobie to. A wy, jeżeli takie auto posiadacie i macie więcej informacji na ten temat, to śmiało zapraszam do komentowania. A tymczasem jeszcze raz po kolei wszystko, co tu jest pod maską. Sercem technicznym tego pojazdu jest niezwykle zaawansowany układ hybrydowy typu plug-in z technologią o szumnej nazwie Super Hybrid System, czyli SHS. Ta nazwa często pojawia się zaraz po nazwie modelu. Poza tym jest jeszcze inteligentny napęd na wszystkie koła AWD, sterowany oczywiście przez komputer za pomocą silników elektrycznych itd. To hybrydowy napęd na 4 koła. Sam silnik spalinowy 1.5 TGDI o pojemności dokładnie 1499 cm3 generuje moc 143 koni mechanicznych oraz 215 Nm momentu obrotowego. Jak to wszystko działa? No to jeszcze o tym sobie porozmawiamy, a tymczasem sprawdźmy, jakie jest zużycie paliwa po 10 km po mieście. Jak już wiecie, nie ma takiego normalnego komputera pokładowego, tylko komputer pokładowy po zrestartowaniu liczy, ile zużył paliwa od ostatniego resetu, a że przejechałem 10 km, no to po prostu tą wartość sobie pomnożymy razy 10. Ja wiem, że to jest mocno niemiarodajne i nieprecyzyjne, ale przynajmniej macie jakiekolwiek pojęcie o tym, ile to auto zużywa paliwa, a wyszło 1,2 litra na 10 km, czyli 12 litrów na 100 km po mieście. Ale za chwilę wytłumaczę, czemu ten wynik jest tak wysoki. A teraz jeszcze zrobimy 10 km na drogach podmiejskich przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę. Zrestartowałem zużycie paliwa i zobaczymy, jaki będzie wynik. Wracając do tego dużego zużycia paliwa po mieście. Dosłownie tuż przed rozpoczęciem pomiaru system hybrydowy przeszedł w tryb inteligentnego odzyskiwania energii do baterii, co łączyło się z doładowywaniem tej baterii przez silnik spalinowy. Na początku pomiaru zasięg na baterii wynosił 15 km, a pod koniec było to już 22-23, czyli doładował kilka kilometrów zasięgu, no bo ten system hybrydowy działa troszeczkę dziwnie. Moim zdaniem nawet całkiem wydajnie, ale gdy jeździmy z rozładowaną baterią, to zużycie paliwa będzie bardzo nierówne, bo ten system przechodzi z trybu bazowego w tryb inteligentny. To jest troszeczkę zagmatwane. Zużycie paliwa może być bardzo niskie, ale gdy jeździmy dość długo, czyli system hybrydowy utrzymuje poziom naładowania baterii na poziomie właśnie 22-23 km. I jeszcze wrócimy na chwilę właśnie do systemu hybrydowego, bo silnik, o którym już wspominałem, współpracuje z bardzo potężną baterią i systemem aż 3 jednostek elektrycznych. Na osi przedniej pracują 2 silniki trakcyjne, słabszy dostarcza 102 konie mechaniczne i 170 Nm, a mocniejszy 122 konie mechaniczne i 220 Nm. A za napęd osi tylnej odpowiada silnik elektryczny o mocy aż 238 koni mechanicznych i momencie obrotowym 310 Nm. Całość spina 3-biegowa przekładnia 3DHT, a moc systemowa sięga właśnie tych maksymalnych 537 koni mechanicznych, a moment obrotowy to 650 Nm i przyznam szczerze, że nie wiem, w jakich warunkach ta maksymalna moc jest dostępna, przy jakim poziomie naładowania baterii, w jakim trybie itd. Jeżeli macie tą tajemną wiedzę, to podzielcie się nią ze mną, z innymi oglądającymi również z góry. Wam za to bardzo dziękuję. W ciągach, bo cały ten napęd katapultuje tego ważącego blisko 2,2 tony suwa od 0 do 100 km w czasie 4,9 sekundy, no poniżej 5 sekund w takim bydlaku, no to naprawdę niezły wynik. Pod koniec filmu będę
testował przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę, a ile wyjdzie, no a to już sobie sami tam jakoś obliczycie, bo przyznam, że nie robiłem dokładnych pomiarów, raczej takie orientacyjne. No i zbliżamy się jeszcze do pomiaru po 10 km drogami podmiejskimi. Przy spokojnej jeździe, tam były 2 postoje na światłach, auto zużyło 0,6 litra na 10 km, czyli 6 litrów na 100 km. Całkiem niezły wynik. Jeszcze na koniec pomiar zużycia paliwa na drodze ekspresowej przy 120 km na godzinę. Jeszcze wspomnę o tej baterii, bo ona ma pojemność blisko 35 kWh brutto, co pozwala na pokonanie do 145 km wyłącznie w trybie elektrycznym. I o ile oczywiście w trasie przy 120 km na godzinę pokonanie takiego dystansu jest niemożliwe, tak po mieście w optymalnych warunkach naprawdę to jest osiągalne. Ja przy zasięgu 80 km, bo tyle mi wskazywał komputer, pokonałem drogami podmiejskimi i ekspresówką około 60 km. Oczywiście ten zasięg trochę spadł przy wyższej prędkości, ale naprawdę układ ten jest bardzo, bardzo wydajny. Jeśli chodzi o samo prowadzenie, to faktycznie Moda 9 jest troszeczkę bardziej zwinna i zwarta, jeżeli to tak można powiedzieć o takim dużym chińskim SUV-ie, w porównaniu do JQ8. JQ8 było mocno rozbujane, takie pontonowate, bardzo, bardzo kanapowe, jeżeli chodzi o prowadzenie. Moda 9 jest troszeczkę sztywniejsza, ale nie zrozumcie mnie źle, to nie jest auto sportowe, chociaż to aktywne zawieszenie całkiem nieźle sobie radzi, ale z drugiej strony też nie zauważyłem jakiejś olbrzymiej różnicy między trybem Eco, Normal czy Sport. O wiele większą różnicę pomiędzy trybami można zauważyć, jeżeli będziemy korzystać z trybu odzyskiwania energii, bo te są aż 3. Jest tryb bazowy, który uruchamia się zaraz po uruchomieniu pojazdu i wtedy system korzysta głównie z baterii, rozładowując ją właśnie do około 15 km zasięgu, po czym automatycznie przełącza się w tryb inteligentny, a wtedy auto dąży do tego, aby bateria była naładowana w okolicach 20 kilku procent, czyli miała zasięg 23-24 km. I właśnie w takim trybie rozpocząłem pomiar spalania po mieście. Jest również tryb wymuszony i wtedy sami ustawiamy poziom baterii, do jakiego ma dążyć system, żeby tą baterię doładować. To jest fajne rozwiązanie, gdy jeździmy w trasę i mamy dość duży dystans do pokonania i wiemy, że pod koniec będziemy dużo się kręcili po mieście i wtedy możemy doładować baterię maksymalnie do około 80%, co daje ponad 100 km realnego zasięgu, powiedzmy, po mieście. No i oczywiście wtedy zużycie paliwa jest dość wysokie, a tutaj zobaczcie, z jaką dynamiką ktoś chciał mnie wyprzedzić. Ja jadę równo 120 km na godzinę i pan chyba bardzo chciał sprawdzić, jakim autem jadę i ile mam z zużycia paliwa, a po 10 km drogą ekspresową wyszło 0,8 litra na 10 km, czyli 8 litrów na 100 km. A teraz sprawdzimy jeszcze sobie dynamikę i elastyczność. No, oczywiście od 90 do 120 km na godzinę, no całkiem żwawo. A teraz jeszcze to samo, ale w trybie Sport. No mam wrażenie, że jeszcze szybciej to zrobił, naprawdę pod tym względem nie ma na co narzekać. No i sprint do setki. No jest naprawdę całkiem nieźle, jak na takiego dużego i ciężkiego SUV-a. A teraz to samo w trybie Sport z jakąś tam wymuszoną procedurą startu. Nawet udało mu się odrobinę zerwać przyczepności. No naprawdę, jak na takiego kolosa o masie 2,2 tony, dynamika jest całkiem przyjemna. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tym aucie, czy wolelibyście o Modę 9, a może JQ8. No i oczywiście zachęcam Was do subskrybowania i oglądania innych moich filmów. Jeszcze
jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia. Cześć!